Poznaniu powstaje nowoczesny biurowiec o nazwie Industrial, który swą nietuzinkową architekturą wpłynie na wygląd okolicy i być może stanie się impulsem do powstania w tym miejscu nowego zagłębia wysokich budynków. Budowa rozpoczęła się w maju 2023 roku w pobliżu Galerii Handlowej Poznania oraz Ronda Rataje. Jak postępują prace? Ile kondygnacji powstało i nad czym obecnie skupiają się roboty w zakresie wznoszenia konstrukcji? Wreszcie, ile zostało budowniczym do osiągnięcia wysokości strukturalnej? Na te i inne pytania otrzymasz odpowiedzi w materiale, do którego obejrzenia serdecznie zapraszam. Między przeskalowanym rondem i przytłaczającą swą wielkością galerią handlową powstaje oryginalny biurowy punktowiec. Interesująco zakomponowana bryła ma szansę stać się atrakcyjnym akcentem w amorficznym otoczeniu poznańskiej dzielnicy Rataje. Projektanci z East Architects z dużym wyczuciem podeszli do niełatwego zadania. 15-kondygnacyjny biurowiec sięgnie blisko 60 metrów. Licząc do samej płyty dachu, będzie to dokładnie 55 metrów do podstawy attyki osłaniającej kondygnację techniczną. Biurowiec będzie pierwszą tak wyrazistą i dobrze zaprojektowaną budowlą w nijakiej przestrzeni wokół ratajskiego węzła komunikacyjnego. To bardzo dobra wiadomość, bo duże rondo to niemal zawsze przestrzeń antymiejska. Przeskalowany okrąg zazwyczaj rozbija typową tkankę miasta lub w przypadku terenów niezurbanizowanych utrudnia jej utworzenie. Oswoić może takie rondo albo zwarta i dość wysoka obrzeżna zabudowa, albo dostatecznie wysoki akcent równoważący wizualnie obszerną asfaltową patelnię. Być może właśnie ten projekt jest rozwiązaniem na bolączki architektoniczno-urbanistyczne, z jakimi zmaga się zabudowa okolic Ronda Rataje. Powierzchnia użytkowa budynku wyniesie 9256, a całkowita powierzchnia 18 764 m². Obok ma stanąć niższy, 7-kondygnacyjny budynek, który będzie częścią tego samego kompleksu. Istotną rolę odgrywać będzie elewacja budynku, wykonana z kompozytów aluminiowych o kolorze grafitowym. Została natomiast tak zaprojektowana, aby zwiększyć zaciemnienie wnętrza budynku. Pomoże to zmniejszyć koszty związane z klimatyzacją. Ukończonych jest obecnie, w stanie surowym niezamkniętym, 13 z docelowych 15 kondygnacji biurowca. Inwestorem, a zarazem wykonawcą całości robót budowlanych jest firma TMT SA, a projekt architektoniczny opracowała pracownia sterzyński-sucharski East Architects. Budowa, jak już wspominałem, rozpoczęła się w maju 2023 roku i trwać miała wedle pierwotnych założeń 18 miesięcy, co sugeruje, że termin zakończenia planowano na koniec 2024 roku. Później data ta była przesunięta na połowę 2025 roku, co jak wiadomo, jest niemożliwe do zrealizowania. Obecnie bardziej realnym terminem na oddanie wieży do użytku jest rok 2026. Wciąż też nie wiadomo, co z niższym budynkiem wpisującym się w strukturę całego kompleksu. Nad nim prace jeszcze w ogóle nie ruszyły i nic nie wskazuje na to, że to nastąpi zbyt prędko, bowiem teren pod budynek wciąż jest przez wykonawcę nieruszony. Nie rozpoczęły się tam żadne roboty ziemne.